Kątniki, mniejsze, większe, domowe, wiejskie, są elementem codziennego bytowania wielu ludzi z tego względu, że są to pająki synantropijne, czyli żyjące w pobliżu człowieka i właśnie o tych pająkach będzie dzisiejszy film. I ja wiem, że wielu ludzi ich nie lubi, bardzo wiele osób się ich boi, w tym myślę, że też spora część moich widzów ma takie nieprzyjemne odczucie, kiedy widzi takiego pająka, który tupta, nie wiem, w wannie czy w piwnicy. Jest wielki, czarny, ma cienkie nóżki i ogólnie przerażające stworzonko. Postaram się wam pokazać dzisiaj jednego z przedstawicieli właśnie kątników. Zaraz powiem wam, co to dokładnie jest. Ogólnie siedzi w słoiku i to jest kompletnie zły sposób na trzymanie kątników, dlatego zaraz go sobie przeniesiemy, spróbujemy go nakarmić, no i takie tam rzeczy. Zacznijmy może od tego, jak w ogóle zdobyłem tego pająka, bo tutaj muszę podziękować bardzo mojej mamie, która właśnie capnęła tego kątnika u nas w domu w piwnicy. Spotkać takiego kątnika, no to myślę, że z własnego doświadczenia wiecie, że nie jest żadnym problemem z tego względu, że tak jak wspomniałem, są to pająki, które lubią obecność człowieka i żyją właśnie w budynkach, piwnicach i tak dalej, na strychach, czyli generalnie wszędzie tam, gdzie my sobie też żyjemy, także ze zdobyciem pająka tego typu nie ma problemu. Mam też przygotowany na niego pojemnik, taki trochę kompletnie niepasujący do jego stylu życia. Jest to pojemnik typu 11x11x11, no i tutaj jest wentylacja i tak dalej, jest czerwona glina, jakieś tam inne pierdółki, także tutaj tego pająka wsadzimy. Co do przynależności gatunkowej, i tutaj się już zaczyna zabawa. Wygońmy go sobie, skoro i tak ma iść do nowego domu, to tak czy siak musimy tego pająka wyjąć ze słoika w końcu. Chodź. Dobra, palucha tam wsadzę, nie ma co. No idziesz do nas? Idziesz, fajnie. Hello. No właśnie, to jest kątnik. Wow, kolego. No gdzie? Czym ten pająk tak naprawdę jest? No bo powiecie, dobra, kątnik na bank, nie? No zgadza się, jest to kątnik, ale co to tak naprawdę znaczy, że to jest kątnik i jaki to jest gatunek? Czy to jest jeden pająk, czy to nie jest jeden pająk? No i sprawa wygląda tak, że w Polsce kątnikami będziemy nazywać pająki z dwóch rodzajów. I po pierwsze jest to rodzaj Tegenaria, gdzie najpopularniejszym gatunkiem jest Tegenaria domestica, czyli kątnik domowy. To jest taki nieduży pajączek, bardzo podobny do tego. Natomiast drugi rodzaj to jest rodzaj Eratigena i rodzaj Eratigena skupia w sobie dwa gatunki, z czego najpopularniejszy jest oczywiście kątnik większy, czyli Eratigena atrica, no czy też kątnik domowy większy. Tak właśnie jest nazywany ten pająk i to jest dokładnie ten sam pająk, który osiąga tak duży rozstaw odnóży i którego boją się w większości ludzie, gdy spotkają takiego ogromnego, rozłożystego pająka, nie wiem, właśnie w wannie, w piwnicy czy gdziekolwiek. No to są właśnie Eratigena atrica, czyli kątniki domowe większe, z czego takie duże rozstawy odnóży osiągają samce. No to na co patrzycie, to jest najprawdopodobniej samica. No jest taka sam pająk, ponadto jak przyjrzymy mu się z bliska, jest naprawdę bardzo ładny. No okej, tu są odcienie jakiegoś brązu, jakiegoś beżu, ale ten odwłok, taki ciapkowany, ciemno-jasny, jest całkiem przyjemny w odbiorze, ale to już serio trzeba się przyjrzeć po prostu, jak ten pajączek wygląda z bliska. A helicery wyglądają, trochę przerażająco. I teraz tak, co do warunków hodowlanych, to myślę, że nie będę się tu, wiecie, jakoś bardzo rozgadywał, czy opowiadał o niestworzonych rzeczach, typu jak oznaczać te pająki i tak dalej. To wszystko bez problemu znajdziecie w internecie i w internecie znajdziecie też dużo bzdur na jego temat, czyli że co się stanie, jak taki pająk nas ugryzie, czy jest to groźne, czy jest to niebezpieczne i tak dalej. No to tak, ustalmy sobie pewne fakty. Ten pająk, czyli kątnik domowy większy, jest jadowity. Jest jadowity jak wszystkie lejkowcowate, czyli rodzina, do której właśnie należy ten i wszystkie inne kątniki. Oczywiście ma też dość spore helicery, jako że sam pająk wcale nie jest najmniejszy i jest w takiej, powiedzmy, czołówce, jeśli chodzi o polskie pająki, no tutaj mówię o wielkości, więc bez problemu przebije ludzką skórę. Wiem z autopsji, bo kiedyś za dzieciaka dałem się ugryźć kątnikowi takiemu sporemu, trochę boli, ale tam w sumie nic się nie dzieje. Także tak, może ugryźć, tak, przebije ludzką skórę, tak, jest jadowity. Czy jest jakiś groźny? Nie, ponieważ on ma słaby jad i nawet jeżeli istnieje coś takiego jak uczulenie na jad tego pająka, chociaż tego to też nie jestem pewny, czy jad takiego pająka może zostać wykryty jako alergen przez nasz organizm, nie mam pojęcia. W każdym razie, gdyby został wykryty, tak jak na przykład ja mam w przypadku pszczół, jeżeli mnie pszczoła urządli, kiedyś urządliła mnie w policzek, no to wiecie, bania spuchnięta jak piłka, to najwyżej będzie trochę większy po prostu odczyn, ale generalnie jad tego pająka nie stanowi zagrożenia dla życia ludzkiego. Poza tym kwestia jest taka, że ten pająk najpierw musi ugryźć, a żeby ugryźć, sami widzicie, to nie jest tak, że ten pająk jest jakiś agresywny, czy jakiś defensywny, czy on będzie się tu stawiał, cyrki i wyprawiał, jak nie wiem, jakieś ptaszniki czy coś. Ten pająk przede wszystkim będzie uciekał. To jest jego podstawowa forma obrony, ucieczka, skitrać się gdzieś, schować i tyle, i nie ma go. Więc to nie jest tak, że pająk ten będzie atakował nas i naprawdę, żeby taki pająk ugryzł, to teraz musiałbym zrobić tak, nie, po prostu przycisnąć go do skóry i wtedy faktycznie mógłby on mnie swoimi helicerami dziabnąć.
No, także serio, nie ma się czego bać i wiem, że sporo osób, no, zabija te pająki, tak? W sensie, jak spotkają takiego wielkiego bydlaka gdzieś w domu, no to od razu klapek leci w ruch, pyk i po pająku. No ja jestem zdania takiego, że no okej, jak się ktoś boi i nie ma innego wyjścia, no to już, no trudno, nie? No jakby nikomu nie mogę mówić, co ma robić. Natomiast spójrzcie na to z tej strony, że takie pająki są tak naprawdę pożyteczne. No są pożyteczne stworzonka, które sprawiają, że w naszym otoczeniu jest mniej innych niefajnych zwierząt, typu jakieś muchówki, typu komary i inne wredne owady, których ja na przykład nie cierpię. Komary, bąki czy muchy to jest coś, czego nienawidzę i serio, znacznie bardziej wolę towarzystwo tego ziomeczka od muchówek. Dajmy go do pojemnika, w sumie ją, i niech on sobie tutaj, w sumie ona, niech ona sobie tutaj zrobi jakieś pajęcze gniazdko. O, no, schodzimy. Hop. Chyba nie chce. O, dobra. Zeszła. No i fajnie. Także jak widzicie, pająk jest no taki i już się schował. Jak zrobi tutaj pajęczynę, to spróbujemy go nakarmić, a w tym momencie pokażę wam właśnie karmienie tego oto pająka, bo to jest też dość fajny spektakl i ja do tej pory przez te parę dni karmiłem go wylęgiem karaczana tureckiego. I serio, jeśli ktoś chciałby hodować pająka, to kątnik jest w sumie spoko wyborem na pierwszego, no bo tak, nie trzeba za niego płacić, jest, nazwijmy to, za darmo. Jest gatunkiem synantropijnym, czyli też no, nie stanie mu się krzywda, jak go zabierzemy z natury, bo tak naprawdę on żyje wokół nas. I jest to fajny substytut, nie wiem, ptaszników czy innych pająków, które, no, jeżeli nie chcecie ich jeszcze, jeżeli nie dorośliście na przykład do ptaszników, no to właśnie takiego kątnika sobie możecie sprawić i też będzie fajnie, też to będzie na pewno wdzięczny obiekt do obserwacji z tego względu, że tak jak mówię, z karmieniem nie ma problemu, to są żarte pająki, no i takie dość przyjemne, mimo że bardzo, bardzo duża ilość osób uważa, że są po prostu przerażające i straszne. A jako przerywnik tego mojego jakże niesamowicie interesującego filmu, to bardzo serdecznie zapraszam Was na giełdę Terra Expo, która odbędzie się 12 czerwca, czyli już za 2 dni od daty publikacji filmu, w Toruniu, czyli w krainie pierników. Będzie sporo fajnych wystawców, więc myślę, że fajnie się wybrać. No i wracamy do filmu. Tak, w sumie to słoiczek możemy już odstawić i skoro kątnik jest przełożony i on sobie tutaj będzie majstrował coś, to jeszcze wam pokażę jedną rzecz. W tym terrarium siedzi pająk, zresztą największy, jeden z największych polskich gatunków pająków, większy niż kątnik pod względem długości ciała. Siedzi tu oczywiście bagnik, którego znacie już przynajmniej z 2 filmów. I bagnik ten to jest duża, dorosła samica, zresztą ją tam widzicie. Natomiast jakieś 2 tygodnie temu stało się coś, czego się totalnie nie spodziewałem i słuchajcie, ona strzeliła kulę. Serio, ona zrobiła kokon i teraz co z tym kokonem? No tutaj niestety muszę was chyba zasmucić, ponieważ kokon ten jest to kokon u ptaszników zwany próbniakiem czy coś takiego. Generalnie ten kokon jest niezapłodniony. Skąd wiem? No bo ta samica przeszła u mnie wylinkę, nie miała kontaktu z samcem, więc najprawdopodobniej, o ile mnie moja wiedza nie myli i o ile te pająki nie rozmnażają się przez partenogenezę, no to z tego kokonu po prostu nic nie będzie, te jajka w środku są niezapłodnione, natomiast fantastyczne jest to, że bagniki, samice bagników, one dbają o te kokony, noszą je, to są naprawdę świetne mamy. Zresztą zaraz zobaczycie, ona po prostu cały czas, od 2 tygodni ten kokon nosi pod sobą, dba o niego, nie je, nie chce jeść. No i po prostu ja się trochę martwię o tego bagnika, no bo straszna by była szkoda, jeśli ona, nie wiem, padnie z wycieńczenia, nie? To no będzie totalna lipa. I ja bardzo nie chciałbym do tego dopuścić, także po prostu ten kokon ona sobie teraz pilnuje, no i tak jest. Niesamowite pająki. Myślę, że za niedługo będziemy te samice już wypuszczać do natury, no, a kątnik zostanie u mnie. Także tak jak widzicie, moi drodzy, kątniki wcale nie są takie straszne, to są pożyteczne pajączki, no, żyją sobie i po prostu do tego należy się przyzwyczaić. Także jeżeli ktoś wam kiedykolwiek powie, że one są jakieś śmiertelnie niebezpieczne, czy
czy inne takie bzdurne informacje, to po prostu nie słuchajcie, zaczerpnijcie świadomej, dobrej, rzetelnej wiedzy i będzie wszystko git. Dajcie oczywiście znać, co sądzicie na temat tego pajączka, jak wam się podobał, jeżeli hodowaliście go, bo wiem, że sporo osób te kotniki miała jako pierwsze w ogóle swoje pająki, no to też oczywiście napiszcie pod filmem w komentarz, a ja tymczasem się z wami żegnam, no i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!